Cześć, z tej strony Wals Abgalery. Dzisiejsze wideo będzie trochę inne niż wszystkie pozostałe. Opowiem wam pewną historię. Wolfe. Żołnierz, który stracił kontrolę. Kapral Jonas P. Wolfe nie mógł się doczekać ciężko zapracowanego wypoczynku i rekreacji po wyczerpującej wyprawie wojskowej za granicą. Jak się okazało, wysiadł z samolotu z jednej strefy działań wojennych do drugiej. Został natychmiast powołany na pierwszą linię blokady, aby pomóc powstrzymać wybuch zombie. Kiedy porządek się załamał, a wsparcie rządowe znikło, Wolfe ostatecznie zgodził się współpracować z Gigacorp w zamian za niezawodne dostawy żywności i biokapsułek. Nie zgodził się jednak na testy, które musiał przejść na stołach operacyjnych DevCamp. Jego modyfikacja, jak nazwali to naukowcy, zniweczyła wszelkie szanse na normalne życie, ale to i tak już dawno przepadło. Ze względu na jego powiązania z Gigacorp, niektórzy członkowie osady żywią do niego podejrzliwość i niechęć. Ale gniew Wolfa wobec byłego giganta technologicznego płonie w nim bardziej niż u kogokolwiek innego. W obliczu ataku ze strony zakażonych oddział Wolfe znalazł się w tarapatach na linii frontu. Wkrótce zdał sobie sprawę, że został oszukany przez Gigacorp i stał się obiektem eksperymentu. Ale eksperyment Gigacorp na Wolfe nie przyniósł efektu. On i inni nieudani testerzy zostali wrzuceni do pokoju, w którym pozostawiono ich samych sobie. Wolfe próbował poprowadzić próbę ucieczki i prawie mu się to udało, gdy jego ramię nagle zaczęło mutować i przypadkowo zranił swoich towarzyszy. Jeden żołnierz po drugim, oddział Wolfe przekształcił się w potwory w ramach okrutnego eksperymentu przeprowadzonego przez Gigacorp. Celem było stworzenie idealnego wojownika o niezrównanej inteligencji i sile. Ale mutacja Wolfa była inna. Zatrzymała się na jego ramieniu, nad którym stracił kontrolę. Skończył, zabijając wszystkich członków swojej drużyny, ale sam przeżył. Wolfe zapamiętał, jak jeden z jego umierających towarzyszy przekazał mu wiadomość. Ale zamiast słów pocieszenia, ostatnia wypowiedź mężczyzny była ostrzeżeniem. Trzymaj się z daleka, potworze. Poświęcił swoje życie na szukanie zemsty na Gigacorp, mimo że przyszywający ból w prawej ręce zmuszał go do nieustannego poszukiwania środków przeciwbólowych. Po jednej z walk z zombie spotkał Trish, lekarkę, która dała mu potrzebne środki przeciwbólowe, a także informacje o osadzie. Wolfe zdecydował się na razie dołączyć do osady, aby odzyskać siły i dostarczył cennych informacji o Gigacorp. Co myślisz o tej historii?